stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the moon was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. I was quite surprised to find out just before I left how many Polish people there are in England. Zanim wyjechałem z Anglii, byłem zdumiony tym, co odkryłem, mianowicie jak wiele Polaków mieszka w Anglii. I began to wonder whether there were more Polish people in England than in Poland. Zacząłem się zastanawiać, czy jest ich więcej już w Anglii niż w Polsce. But no, I feel that your people in England have sent me here to you with a message. Czuję się wręcz, jakby Polacy na Wyspach wysłali mnie tutaj z przesłaniem do was. And yeah, I've got a lot I want to share with you. Jest wiele rzeczy, z którymi chciałem się podzielić z wami. But let me just say, I've always been at home in Poland. Ale muszę to zaznaczyć, że zawsze w Polsce czułem się jak u siebie w domu. Because what you wouldn't realize is that I've been coming here for so many years. Bo pewnie niektórzy z was nie zdają sobie sprawy z tego, że od wielu już lat przyjeżdżałem do Polski. My first visits were while you were under a communist regime. Moje pierwsze wizyty miały miejsce wówczas, kiedy Polska była jeszcze rządzona przez komunistów. And then, of course, when the freedom came. I kiedy nadeszła wolność. But at one time I used to drive right across Poland with my own car. A to wszystko się zmieniło, ale ja pamiętam jeden czas, kiedy moim własnym samochodem przejeżdżałem przez całą Polskę. When the freedom first came, I used to travel into the Ukraine through Poland by car, driving myself, of course. I wówczas, to było na początku, kiedy została odzyskana wolność przez kraje komunistyczne, jeździłem moim samochodem, woziłem Biblię ze sobą na Ukrainę przez Polskę. I actually had quite an experience once when I was with my car in Czechoslovakia. Innym razem miałem szczególne doświadczenie, kiedy podróżowałem właśnie samochodem przez Czechosłowację. But in case you don't know, I spent a long time in prison in Pankradz in Prague and also in Bory in Pilsen. Dla was, którzy o tym nie wiedzą, powiem tyle, że jeżeli chodzi o Czechosłowację, jeszcze wtedy Czechosłowację, spędziłem tam w więzieniu rok. Siedziałem w więzieniu najpierw w Pradze, a potem w Pilźnie. And when by a miracle, and maybe I can tell you about that today, but by a miracle I was released from the prison.
I być może jeszcze raz to opowiem tę historię, bo w cudowny sposób zostałem wyratowany z tego więzienia. And I was warned not to go back to Czechoslovakia for 10 years. I ostrzeżono mnie, żebym przez następne 10 lat nie próbował przyjeżdżać do Czechosłowacji. By the way, I was imprisoned in 1972. Tak, dla ścisłości, byłem więziony tam w roku 1972, That's 42 years ago. czyli 42 lata temu już. In some of the worst years of what we call the Cold War. To był jeden z tych najgorszych lat tak zwanej zimnej wojny. But after 10 years, I felt that I should go back into Czechoslovakia. Ale jednak po upływie tych 10 lat poczułem, że powinienem wrócić do Czechosłowacji. And then I was to come into Poland and have a mission in Poland. I przy okazji również rozpocząłem misję w Polsce. But what I didn't realize was that the Czech police still didn't like me. Z czego nie zdawałem sobie sprawy, to fakt, że czeska tajna policja znała mnie i nie życzyła sobie mojej obecności u nich. Okay, so they allowed me to go into Czechoslovakia. Jakkolwiek pozwolili mi wjechać na teren Czechosłowacji. I left my car at the airport. I flew to Moscow. Zostawiłem wówczas w Pradze na lotnisku mój samochód i poleciałem do Moskwy. Back to Prague. Z powrotem do Pragi. Picked up my car. Zabrałem samochód. And I was driving to you, Poland. I zmierzałem w stronę polskiej granicy. But when I got to the Czech border, ale kiedy dotarłem na czesko-polską granicę, that's when the trouble started. Tam się zaczęły dopiero moje problemy. They thought they were going to stop me, rearrest me and put me back in prison. Zastanawiali się wówczas nad tym, czy mnie rzeczywiście nie zatrzymać, aresztować i umieścić w więzieniu. I hadn't done anything wrong. Niczego złego nie zrobiłem. They just didn't like me apparently. Zdecydowanie musieli mnie nie lubić. And so I did manage to eventually get into Poland. Ale jakoś wtedy udało mi się przedostać na drugą stronę granicy do Polski. But then I was warned not to continue my journey through East Germany, communist Germany. Ale potem jednocześnie ostrzeżono mnie, żebym w mojej drodze powrotnej nie przejeżdżał przez wschodnie Niemcy. So I ended up going to the north of Poland and going by ferry into Sweden. Zatem wówczas, pamiętam, w tamtym czasie udałem się na polskie wybrzeże i stamtąd promem popłynąłem do Szwecji. So my memories of Poland are very happy. Więc jeśli chodzi o samą Polskę, to mam dobre wspomnienia. Because when they were trying to arrest me on the Czech side of the border, and then I finally got to the Polish side. Bo po czeskiej stronie granicy chcieli mnie aresztować, a kiedy przedostałem się na polską stronę, these were the communist years. A to były przecież ciągle czasy But komunistyczne. the Polish police took pity on me and said, "You've had pretty rough treatment. I think we better treat you kindly here." Wtedy Polacy po polskiej stronie, Straż Graniczna powiedziała, widzieliśmy jak twardo, jak potraktowała cię czescy milicjanci, więc raczej my będziemy dla ciebie uprzejmi. So I can assure you all my memories of Poland are very good. Chcę was upewnić o tym, że wszystkie moje wspomnienia z Polski o Polsce są dobre. I want to tell you a simple story from the Bible. Chcę rozpocząć moją przemowę od prostej opowieści biblijnej. And it's actually found in Mark's Gospel chapter 5. W Ewangelii Marka, 5 rozdziale ją znajdujemy. I'll just briefly tell you the story. Opowiem krótko tylko tę historię. Jesus was on the Sea of Galilee and crossed over by ship. Jezus przebywał nad Jeziorem Galilejskim i przepłynął z uczniami na drugą stronę jeziora. And when he came to this side, a man came to him. I pewien człowiek spotkał go po drugiej stronie. Now this man, he was one of the chief rulers of the Jewish synagogue. I akurat była to osoba, która była przełożonym synagogi. And when he saw Jesus, he fell at his feet and he was pleading with him. I kiedy zobaczył Jezusa, upadł mu do jego nóg i błagał go. He says, "My daughter's dying. Mówiąc, moja córka umiera. Please come to my house, lay your hands on her, and I know she will be healed." Proszę, pójdź ze mną do mojego domu, połóż na nią ręce i wiem, że moja córka będzie uzdrowiona. But the amazing thing is, Jesus is on the road. I
co jest ciekawą rzeczą, Jezus zmierza w tamtym kierunku, idzie. But so many people were following him. Ale tak wiele ludzi, takie tłumy go otaczały. And in the crowd there was an unknown woman. I między innymi w tym tłumie była pewna kobieta, nie znamy jej. And the strange thing is, we know the name of the Jewish ruler in the synagogue whose daughter was dying. His name was Jairus. My znamy imię tego przełożonego synagogi, którego córka była chora, to był Jair. But to me, something that's very significant. Ale co jest dla mnie bardzo znaczące? The woman that I'm going to talk about, nobody ever knows her name. Ta kobieta, o której zaraz powiemy, nikt nie zna jej tożsamości. And she was very sick. A była bardzo chora. She had been bleeding for 12 years. Miała upływ krwi już od 12 lat. She'd spent all her money on doctors. Miała krwotoki i wydała wszystkie swoje pieniądze na lekarzy. I was going to say she should have come to Poland. Mógł powiedzieć, czemu nie przyjechała do Polski. Anyway, she'd spent all her money on doctors. Ale wydała wszystkie swoje pieniądze na lekarzy. But she was not healed. Ale jednakże nie została uleczona. After 12 years, she'd no money left. I po tych 12 latach nie miała już żadnych pieniędzy. I think she'd even sold her apartment. Może nawet sprzedała swój dom, swoje mieszkanie. And so here she is in poverty. I jest w stanie ubóstwa praktycznie. But the Bible says her sickness had only got worse. Ale Biblia mówi, że nawet jej się pogorszyło. And the amazing thing is, she sees this man that we know is Jesus. I ona podchodzi do człowieka, którego my znamy jako Jezus. And she comes up behind him. I ona przychodzi do niego z tyłu. And she says something very wonderful. I mówi coś naprawdę pięknego. She says, if I can... Look, I'm not a good woman, bluntly. I'm not going to give her past history. She wasn't a good woman. Najprawdopodobniej jej przeszłość nie była ciekawa. Raczej nie była zbyt dobrą kobietą. And she didn't want anybody to see her. I nie chciała, żeby ktokolwiek ją zauważył. But she had an amazing faith. Ale miała niezwykłą wiarę. Because she said, if I can come behind this man. Ponieważ powiedziała, jeśli tylko zbliżę się do tego człowieka. And if I can just touch his coat. Jeśli tylko dotknę rąbka jego szaty. In that moment. To w tej właśnie chwili. I know. Wiem, powiedziała. And you know, it takes a woman to put it like this. Kobiety będą to lubić. I know. I will be healed. Jak to tylko kobieta może powiedzieć z przekonaniem, ja wiem, na pewno będę zdrowa. And she touched him. I dotknęła go. And the miracle happened. I cud się wydarzył. But now, who is this man, Jesus? Ale kim jest ten człowiek w takim razie zwany Jezusem? You know, one of the tragedies today in Britain. Jedną z wielkich tragedii, która dzieje się obecnie w Wielkiej Brytanii. And we have a tremendous religious Christian heritage in Britain. A przecież jako Brytyjczycy mamy naprawdę wielkie dziedzictwo, chrześcijańskie dziedzictwo w naszym kraju. Do you know the generation growing up has no idea who Jesus is? Ale teraz młode pokolenia Brytyjczyków dorastają i nie mają pojęcia, kim był Jezus. And in fact it's worse than that. Jest gorzej niż to. They use his name as a swear word. Używają, zwłaszcza młodzi ludzie używają wszędzie imienia Jezusa jako przekleństwo. And I'm finding so many people have no idea who this real Jesus is. Tak wielu młodych ludzi nie ma pojęcia, kim jest prawdziwy Jezus. And I can remember, was it 3 years, 4 years ago, the previous Pope came to England. Ja pamiętam czas, kiedy było to albo 3, albo 4 lata temu, poprzedni papież, Benedykt, odwiedził Wielką Brytanię. Benedykt. And you know, when he was speaking in England, he said something quite interesting. I będąc w Anglii, między innymi powiedział coś, co zapamiętałem, co jest bardzo interesujące. He said the greatest danger. On powiedział, że największym zagrożeniem is not religion. We współczesnym świecie nie jest religia. The greatest danger in the world. Największym zagrożeniem na świecie nie jest religia. The most dangerous thing in the world. Ale największym zagrożeniem dla świata is secularism. Jest zeświadczenie. Atheism. I ateizm. Secularism.
The Zeświadczenie, denial of God. odrzucenie Boga. And he said, if you deny God, Jeśli odrzucisz Boga, powiedział, it leads you to an extreme. doprowadzi cię do skrajności. And you have, in Russia, you have Stalin. I na przykład w wypadku Rosji historycznie doszło do tego, że Stalin przejął władzę. In Germany and in Poland, W Niemczech, w Polsce ostatecznie później you have też Hitler. panował Hitler. And I'm only too well aware of Auschwitz. I know Auschwitz. I ja wiem, byłem w Auschwitz, wiem, co to znaczy nazizm. I've been to Auschwitz more than twice. Byłem więcej niż dwukrotnie tam. In fact, my first visit was when it was still a communist country. Byłem tam, odwiedziłem Auschwitz, kiedy to jeszcze był komunistyczny kraj. So you see, people are so much afraid. Ludzie tak bardzo się boją. But that's where extremism leads you. Ale potem, kiedy przychodzi ekstremizm, But one interesting thing to say about God, to prowadzi do dyktatur. A jedna z rzeczy, która jest istotna, jeśli mówimy o Bogu. God cannot be explained. Boga nie da się inaczej wytłumaczyć. You can't describe God. You cannot explain God Nie properly. możesz opisać Boga, nie możesz Go wyjaśnić ludziom. In fact, the only way you can explain and describe God is by miracles. Jedyny sposób, jaki możesz tak naprawdę przedstawić Boga ludziom, wyjaśnić Boga ludziom, to jest poprzez cuda, które się dzieją. God wasn't created. Bóg nie został stworzony. There's always been God. Zawsze był. We try to describe it and say He's eternal. Próbujemy to opisać, mówiąc, że On jest wieczny, God has no beginning. że nie ma początku God has no end. ani końca. God created the world. Bóg stworzył świat, So God is older than creation. więc Bóg jest starszy niż And I'm stworzenie. not going to argue with you how old creation is. I wcale nie mam zamiaru teraz wykłócać się o to, jak stary jest nasz świat. Some people say millions and billions of years. Niektórzy mówią, że ma miliony, miliardy lat. But what we do know is this. Ale to, co wiemy na pewno, to The to. Bible is very clear. I Biblia w tej kwestii jest bardzo jasna. Scientists are trying to look for what they call the Big Bang when the world started. Naukowcy wierzą w teorię wielkiego wybuchu, od którego wszystko się zaczęło. I'll give you a scientific answer to that one. A ja mogę dać wam całkiem naukową odpowiedź na tego rodzaju pogląd. The world didn't begin with a Big Bang. Świat nie rozpoczął się od wielkiego wybuchu. They began with a big God. Zaczął się od wielkiego Boga, Because God was in existence before the world. ponieważ Bóg w tamtym czasie już istniał. And when men get so crazy they destroy this world, Kiedy ludzie tak w swoim szaleństwie się zapamiętali, że niszczą ten świat, and sometimes when you look at what's happening, you think men are trying to destroy the world. i tak naprawdę patrząc na to, co niektórzy wymyślają, niektórzy ludzie przedsiębrają, wygląda na to, że my zmierzamy do zakończenia świata. But the end of everything, you still have God. Ale na końcu tego wszystkiego Biblia mówi, And znowu jest Bóg. to me that's the wonder of this. I to jest cud. Right from the beginning, Od samego początku God. był Bóg. Right at the end, I na końcu, God. kiedy kończy się wszystko, jest And Bóg. when we are God's children, A kiedy jesteśmy Bożymi dziećmi, we're going home. możemy wrócić do swojego domu. We're going home. Idziemy do domu tak We're not going naprawdę. into an emptiness. Nie odchodzimy w nicość. You know, I was quite shocked one time when I was in Moscow. Kiedy pewnego razu byłem w Moskwie, pewna rzecz mnie zszokowała. I never would go and join the long line to see Lenin in his mausoleum. Nigdy nie stanąłem w tej długiej kolejce, która prowadziła do mauzoleum Lenina. But after the collapse of communism, Ale potem, kiedy komunizm już upadł, I was crossing Red Square przechodziłem sobie przez Plac Czerwony. and there was nobody waiting to go in. I to było bardzo ciekawe, bo nie było tam żadnej kolejki So I wtedy. thought to myself, I'll go and have a look. Więc powiedziałem, dobrze, w takim razie spojrzę, zajdę tam i spojrzę. Do you know, if you've not seen it, you need to see it for yourself. Jeśli nie widzieliście tego jeszcze, potrzebujecie to zobaczyć. You go down in the tomb Wchodzi się głęboko w mauzoleum, w dół mauzoleum. and it's all red marble.
Wszystko tam jest wykonane z czerwonego marmuru And on the walls at the side i po bokach, na ścianach are flames of fire. są wymalowane czy wyrysowane fale ognia, płomienie ognia. Now, do you understand what I'm saying? Czy wy już rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Those godless atheists who buried him, Ci bezbożni ateiści, którzy go pochowali, buried him in hell. tak naprawdę pochowali go symbolicznie w piekle. To me, that's incredible. To jest niesamowite. They don't believe in God. Nie wierzyli w Boga, They don't believe in life after death. nie wierzyli w życie po śmierci, And yet, so clearly on the side of those that mausoleum, in the red were the flames of hell. a jednocześnie na ścianach tego mauzoleum, kiedy wchodzi się do środka, widać wyraźnie płomienie ognia. Well, the Bible's got one thing it says. Biblia mówi o tym jasno. It says clearly, the fool has said in his heart, there is no God. Jest powiedziane tak, głupi rzekł w swoim sercu, nie ma Boga. But let me come back to this point. Ale wróćmy do miejsca, od którego zaczęliśmy. A few minutes ago, I said God cannot be explained except by miracles. Kilka minut temu powiedziałem coś takiego, że Boga nie da się wyjaśnić, wytłumaczyć, jak tylko przez cuda, które będą się działy. And it's very interesting because I have an open door to go and talk to people like this in Israel. Ciekawe jest to z innego również powodu. Wielokrotnie miałem okazję bywać w Izraelu i rozmawiać z Żydami. And the people who invited me are the survivors of the Holocaust. I tak naprawdę ci, którzy mnie zaprosili, ci Żydzi, którzy mnie zaprosili, to były osoby, które przeżyły Holokaust. People that survived Auschwitz Ci, którzy byli więzieni w Auschwitz and so many of the other concentration i camps. w wielu innych obozach koncentracyjnych. And when somebody said to them, will you listen to David? I ktoś ich zapytał, czy przyjmiecie tego człowieka z Anglii, czy wysłuchacie Dawida? And he will talk from the Bible. On będzie mówił do was, będzie mówił z Biblii. And he will talk about the one they call Yeshua, our Jesus, they call him Yeshua. I będzie mówił o Jezusie, czyli w języku hebrajskim o Jeszule. And the answer they gave, I wtedy odpowiedzieli tak. if David is going to talk about this man, Jeśli ten człowiek Dawid będzie mówił o Jezusie, if this Jesus is the Messiah, jeśli ten Jezus jest naprawdę Mesjaszem, the coming king, tym, o którym jest mowa, że jest nadchodzącym królem, the Redeemer of Israel, tym, który jest odkupicielem Izraela według Pism, if this man in the Bible jeśli ten człowiek w Biblii opisany is alive, żyje dziś, then they said, we will only believe if we see miracles. to uwierzymy w Niego pod jednym warunkiem, że zobaczymy dziejące się cuda. And if there are miracles, Jeśli będą działy się cuda, that means we are healed, będziemy uzdrawiani na przykład, then we will believe the truth. wówczas uwierzymy w tę prawdę. And the first time I spoke to these people, I po raz pierwszy, kiedy miałem okazję do nich przemawiać, in one sense I had a lot of responsibility. wtedy z jednej strony czułem wielką odpowiedzialność. I know Jesus. Ja znam Jezusa, I know him very well. znam Go bardzo dobrze. I talk to him every day. Każdego dnia z Nim rozmawiam. And I know he's alive. Wiem, że żyje. But how would I convince these people who had survived the Holocaust? Ale jak mógłbym przekonać tych ludzi, którzy przeżyli takie piekło, przeżyli Holokaust? Particularly because I realized why they had been put into the Holocaust. Zwłaszcza, że wiem dlaczego, z jakiego powodu zostali umieszczani w obozach. You know only too well in this country. W tym kraju wiecie to ponad wszelką wątpliwość. And I also know I ja również wiem, that just as 6 million Jews were killed, że tak jak 6 milionów Żydów straciło życie, I believe the Germans killed 6 million Polish people. to z tego, co ja dobrze pamiętam, również 6 milionów Polaków straciło życie. Yes, I understand. I ja to rozumiem. But how can I convince these people Ale jak mogę przekonać tych ludzi,
that Jesus is alive, że Jezus żyje, that he loves them, że kocha ich, that he wants to break the curse of the devil, że chce złamać diabelskie przekleństwo, set them free, że chce ich uwolnić and give them the promise of a resurrection. i dać im nadzieję zmartwychwstania, obietnicę zmartwychwstania. Because one of the key things of the Christian message Ponieważ jednym z kluczowych przesłań Ewangelii chrześcijańskiej it is that there is life after death. jest to, że istnieje życie po śmierci. Death is not the end. Że śmierć to nie koniec. And the Bible says the proof that there is life after death I Biblia mówi, że jednym z takich dowodów na to, że istnieje życie po śmierci, is that Jesus came out of the grave. jest to, że Jezus jako pierwszy powstał z martwych. Thank you for watching this program. And I want to be able to show you how you can experience something of what you've seen in these programs. And really what it means, it's to be and have a new life, your new self. And in fact, I've got a booklet specially for you, which is entitled Your New Self. And it shows you how through Jesus Christ, through the Bible, you can come out of the old life and begin a completely new life. These are simple things, and I want to send this to you completely free to help you. I want to have this communication. Please contact me, just write to me, let me have your address, and I'll send you this booklet, and it's called Your New Self. And you can have this right now, and then I've got a lot more exciting things to share with you. Thank you for watching. God bless you. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.